Czy są jakieś pytania do naszych posłów? Jest jedno pytanie. Bardzo proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji. Rozumiem, że pytanie na pewno dotyczy Dzień dobry, realizacji Sebastian 100 Napieraj, konkretów. TVN24. To, co Państwo myślą o suwerennej Polsce, powiedział ostatnio Michał Dworczyk. Ja bym bardzo prosił, żeby przynajmniej któryś z Państwa chciałem zapytać, czy ma prawdą są pytanie na temat informacje, które realizacji 100 pojawiają się w konkretów? przestrzeni medialnej, że premier Mateusz Morawiecki domaga się usunięcia ziobrystów z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Miał nie zgodzić się na to Jarosław Kaczyński. Czy Państwo zamierzają być razem za wszelką cenę, czy może jednak jakaś granica została przekroczona? Proszę Państwa, konferencja prasowa jest poświęcona 100 kłamstwom Donalda Tuska, więc może skoncentrujmy Państwo się nie chcą na odpowiadać na to tym, pytanie co dotyczące Zjednoczonej dotyczy Prawicy? rządu, bo to rząd ma wpływ na to, co się dzieje w naszym kraju. Więc to jest podstawa, jeżeli oceniamy to, co zostało wypełnione dotychczas, a to było jedno wielkie kłamstwo i na tej podstawie możemy budować projekcje w przyszłość, a więc skoncentrujmy się na rządzących, nie uciekajmy od tych trudnych sytuacji. Ja rozumiem, że stacja telewizyjna, którą Pan reprezentuje, już zmęczyła się krytykowaniem rządu, teraz przeszła do krytykowania opozycji, ale ja zachęcam do tego, żeby patrzeć władzy na ręce. Ja bardzo Panu dziękuję, Panie redaktorze, ale nie jesteśmy w studiu TVN, tylko na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, żeby następne pytanie zadał kolejny Pan redaktor. Panie redaktorze, ale bardzo proszę o oddanie mikrofonu następnej osobie. Ale ja chciałbym uzyskać odpowiedź na moje pytanie. A Pan już uzyskał odpowiedź na swoje pytanie, także Porwał Pan mikrofon niczego i nie trzyma porwałem. Pan w ręku i nie odda Pan nikogo. Dobrze, to może minister Bodnar Panu pomoże, jeszcze w sprawie... a może Panie silnych redaktorze, ludzi tu bardzo przyśle. Pana proszę o oddanie Obrony mikrofonu Narodowej. Czy następnej prawdą jest, osobie, że czekał bo pan za chwilę 2 tygodnie na zakończymy zapoznanie się z konferencję tym prasową Belgiem w i sprawie rakiety Pana pod koledzy i Bydgoszczą? koleżanki nie Może będą w tej mogli sprawie wykonać zechce pan swojej pracy. odpowiedzieć. Czyli zmienił się Pan w hejtera. Znaczy ja jak pytam widać. pana po prostu o meldunek w sprawie rakiety pod Bydgoszczą. Czy jest pan w stanie odpowiedzieć? Ja odpowiadałem wczoraj na spotkaniu z mediami, odpowiadałem na ten temat, ale jeszcze raz powiem, że ja proponuję takie lekarstwo skuteczne, 100% skuteczne na rozpalone głowy, raport Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. Ja mam wiele uwag do prezesa Banasia, ale ten raport dotyczący właśnie sprawy został przygotowany rzetelnie, więc najlepiej będzie, jeżeli ten raport zostanie przedstawiony opinii publicznej i zapewniam Państwa, że to, co mówiłem dotychczas w tej sprawie, podtrzymuję swoje stanowisko, a odsyłam do raportu Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo dziękuję. Proszę następną osobę. Panie redaktorze, naprawdę proszę zastosować się do zasad, które tutaj panują na konferencji prasowej. Bardzo proszę, pan redaktor z Polsatu, z tego co widzę. Bardzo proszę. Bardzo proszę, następne pytanie. Bardzo proszę. Panie redaktorze, proszę zadawać swoje pytania. Ale to jest konferencja prasowa, czy można zadawać pytania? Ale teraz następna redakcja chce zadać. Dlaczego TVN zachowuje się w ten sposób? No, Nie jesteśmy w studiu TVN24, jesteśmy na konferencji. Pan podobno miał swoją jesteście szansę, zadał pan centrum pytanie, demokracji. proszę dać szansę Pozwólcie kolegom. Nie jest ta konferencja organizowana zabranie głosu tylko innym redakcjom. i wyłącznie dla telewizji TVN24. Bardzo panu To dziękuję. mamy instruktaż, Pan jak redaktor z można Polsatu. Bardzo przerywać proszę. na konferencji prasowej, jak można hejtować konferencję Panie redaktorze, prasową. dziękujemy. Przejdzie Pana przypadek do historii. Będzie pewnie omawiany w szczegółach. Zachęcamy do tego, żeby pan zainteresował się też tematem realizacji 100 konkretów przez Koalicję 13. No właśnie widzimy, jak pan się interesuje. ma Bardzo pan paru proszę, kolegów kolejne takich pytanie. niedościgonych, jeśli chodzi o chamstwo w TVN, ale pan widać próbuje się z nimi ścigać to bardzo skutecznie. Proszę pozwolić na zadanie pytania kolegom z innych stacji telewizyjnych. Bardzo proszę. Panie redaktorze, pan zadaje pytanie? Bardzo proszę. Seweryn Lipoński, Polsat News. Nowy rząd ma dzisiaj przedstawić założenia szczegółowe ustawy o obronie cywilnej. Chciałem zapytać, jak Państwo oceniają te pierwsze wiadomości i jak to się stało, że przez 2 ostatnie lata Państwo nie zdołali jeszcze rządząc takich przepisów wprowadzić? I druga kwestia związana z wyborami samorządowymi. Jak wygląda kwestia parytetów na listach Prawa i Sprawiedliwości? Wiemy, że co prawda kobiety stanowią w różnych ugrupowaniach sporą część kandydatów, kandydatek, natomiast często nie są na listach na miejscach biorących. Jak sytuacja wygląda u Państwa? W pierwszej sprawie na biurku obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji leży projekt przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dotyczący obrony cywilnej. Myślę, że jednym z bardzo ważnych elementów,
jeżeli chodzi o system obrony cywilnej, jest zapewnienie tego, żeby w remizach strażackich były ambulanse i żeby ochotnicy, strażacy pożarni byli przeszkoleni, żeby mogli udzielać pierwszej pomocy medycznej, ale także wiele innych rozwiązań. Ten projekt został na biurku obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. My jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości ten projekt przedstawimy. Za kilka dni będzie przedstawiony również pod obrady polskiego Sejmu. A chcę zwrócić uwagę na to, że system obrony cywilnej przez lata nie funkcjonował. Nie funkcjonował do czasu powołania Wojsk Obrony Terytorialnej i wtedy WOT zapełnił lukę, która była przez dziesiątki lat. Pamiętam, że jeszcze kiedy pan minister Przemysław Czarnek był wojewodą lubelskim, to przyjeżdżałem do województwa lubelskiego i wspólnie ocenialiśmy zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w niesienie pomocy pokrzywdzonym. Przez nawałnicę, na przykład w województwie lubelskim były takie przypadki, w innych województwach poprzez inne klęski żywiołowe. Więc system obrony cywilnej przez lata nie istniał, WOT zapełnił tą lukę, a teraz rzeczywiście jest czas, żeby przedstawić konkretne rozwiązania. W projekcie Prawa i Sprawiedliwości system obrony cywilnej jest budowany wokół Straży Pożarnej, zarówno zawodowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Sądzę, że ten temat został teraz wywołany, szczególnie jeśli chodzi o prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, z uwagi na zaniedbania, jakich się dopuścił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, bo przypomnę, że na przykład utrzymanie schronów leży w kompetencji samorządów. Wczoraj na konferencji prasowej z panem Tobiaszem Bocheńskim, byłym wojewodą mazowieckim, mówiliśmy również o tym. Pan Tobiasz Bocheński jest kandydatem na urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Jest człowiekiem, który z całą pewnością te wszystkie zaniechania, jeżeli zostałby prezydentem Warszawy, wypełni, będzie podejmował działania skuteczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo z punktu widzenia właśnie obrony cywilnej. A jeśli chodzi o miejsca na listach w wyborach samorządowych, to ja myślę, że oddam głos pani minister Annie Krupce, która jest naszym pełnomocnikiem w województwie świętokrzyskim i która na przykładzie województwa świętokrzyskiego będzie mogła przedstawić informacje. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, kobiety stanowią znaczącą część naszych kandydatów. W województwie świętokrzyskim, gdzie jestem przewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, połowa liderów list do sejmików województwa świętokrzyskiego to kobiety. Pani wicemarszałek Renata Janik, pani radna Magdalena Zieleń. Charyzmatyczne, silne, pracowite kobiety. Mamy wiele przebojowych kobiet, które już Państwo poznaliście podczas naszych konwencji wyborczych, ale także mamy kobiety, które jeszcze zapewne Państwo poznacie. Bardzo dziękuję. Proszę następne pytanie. Panie Dzień dobry, redaktorze. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Ja chciałbym zapytać o składkę zdrowotną, bo rząd przedstawił wczoraj jednak pewne założenia. Ta składka zdrowotna ma spaść. Jak Państwo oceniają ten pomysł, ten projekt, te założenia? I druga sprawa. Projekt Polski 2050 dotyczący zakazu handlu w niedzielę. Polska 2050 proponuje, aby uwolnić handel w niedzielę. Czy Prawo i Sprawiedliwość może poprzeć ten projekt? Czy w ogóle Państwa zdaniem ten projekt ma szansę na to, aby zostać uchwalony przez Sejm w tej kadencji? Dziękuję. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, to złożyliśmy właśnie wśród tych 8 projektów ustaw jest projekt Prawa i Sprawiedliwości powrotu do stanu poprzedniego. To, co wczoraj przedstawiono jako projekt, to jest, można powiedzieć, namiastka tego, co zaproponowaliśmy my, więc moim zdaniem to jest taka próba na siłę przedstawienia czegoś przed studniami. To nie rozwiązuje problemów
osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. My proponujemy powrót do stanu poprzedniego. Natomiast jeżeli chodzi o drugą rzecz, no to proszę Państwa, sprawa handlu w niedzielę została dawno rozstrzygnięta. Polacy przyzwyczaili się do tego, co jest. Nauczyli się robić zakupy w ciągu 6 dni. Handlowcy, szczególnie kobiety pracujące w dużych supermarketach, mają niedzielę wolną, mają możliwość spędzenia tego czasu z rodziną i w związku z tym uważamy, że nic tu nie trzeba poprawiać. Więc absolutnie żadnych propozycji ruchu Hołowni nie poprzemy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję naszym posłom. Dziękuję Państwu za udział w konferencji. Do zobaczenia.